Jestem usatysfakcjonowany, radosny, szczęśliwy i czerpię przyjemność z każdego dnia. Generalnie kilka razy w życiu wracam do tematu mojego u mnie mantr. Wcześniej były to mantry śpiewane, powiedzmy typowo muzyka indyjska, której nie rozumiałem dawno temu. W ogóle też nie poważałem, tak? Mówię, co oni tam śpiewają, a to było dawno temu. I powiedzmy z czasem, przez lata podchodziłem do tematu mantr i różnego rodzaju, tak? I tak, działają. Nawet wiemy z kościoła, tak? Wiemy, że w kościele też powtarzają mantry danego rodzaju i one na nas wpływają w taki czy inny sposób. Więc generalnie nie będę tu wszedł do filozofii mantr. Chciałem powiedzieć tylko właśnie moją przemianę, moje podejście, to, że kiedyś nimi praktycznie gardziłem, a teraz je używam. Zaczynam używać ich coraz bardziej świadomie do kształtowania mojej rzeczywistości. Każdego dnia. Każdy dzień można zacząć różnie, tak? Można sobie go ułożyć, można wstać z nerwem. Generalnie mam tyle pracy, mam tyle rzeczy do zrobienia i trzeba temu podołać, tak? Później wiadomo, rachunki, dzieci, no wszystko, tak? Mamy tego na głowie. Praca czasami lepsza, czasami gorsza. Różnie to bywa, tak? Każdy ma swój grajdołek. Jakby to powiedzieć, zaczynając ten dzień, można się zaprogramować, tak? Można się zaprogramować, tak jak powiedzmy, nie wiem, to co chcemy, tak? Bo de facto każdy chce być chyba szczęśliwy, mieć dobry związek i czuć się dobrze, tak? Natomiast jakby to powiedzieć, ja sam nie wiedziałem, jak to osiągnąć, tak? Próbowałem wiele rzeczy, terapii i dalej to robię, pewne rzeczy. Natomiast to, co najbardziej zadziałało na mnie w przeciągu właśnie ostatniego pół roku, to są te mantry i powtarzanie coś codziennie. To może być z medytacją, tak? Bardzo dobrym sposobem medytacją, ale generalnie jeśli medytacja to jest kolejny temat, jeśli do medytacji nam jeszcze troszkę, można powiedzieć, zostało, trzeba respekt. Każdy z nas może spróbować coś prostego. Po prostu powiedzieć sobie, co chce. Idąc na spacer, czy zaczynając dzień, czy mając każdy ma swoją rutynę, tak? Czy zaczynając dzień rano, każdy może po swojemu powiedzieć sobie to, co chce, tak? I w taki sposób, można powiedzieć, ciągły i powtarzający, powiedzieć to do siebie, co chce. Tak, żeby ten mózg, który chce być, zawsze mieć rację, tak, nasze ego, żeby ono mogło de facto trochę zgłupieć. No bo ono może sobie myśleć, że de facto nie, tyle rzeczy jest do zrobienia, wszystko mamy logicznie rację, ale jeśli powtórzymy mu ileś razy, i to nie raz, tak, oczywiście, przez dłuższy okres to może być, każdy może być inaczej, godzinkę, czasami parę slotów dziennie, różne rzeczy mogą być, ale jak zaczniemy mówić mu de facto coś innego, do czego jest przyzwyczajony, to co się może wydarzyć? Wystąpi zmiana, ponieważ to ego samo zgłupieje. Więc nie chcę wchodzić do medytacji, ale każdy z nas w prosty sposób może sobie po prostu powiedzieć, co chce, tak? I nie chodzi o to, że co chce i mieć to uczucie w środku, że to nie jest ten sposób, tak? Żeby zdać sobie sprawę, że na razie tak nie jest. Okej. No nie, tak? Bo to też nie będzie działać, to się zamordujemy i zaraz wyjdzie gorycz, zaraz wyjdzie, powiedzmy, rozczarowanie, że to nie działa. Nie, tylko chodzi o to, że właśnie dostałem po tyłku, wiem, że jest mi, powiedzmy, źle albo dobrze i już trochę nie wiem co działa, tak? Więc nie mam do stracenia. Uwierzę w to, tak? Uwierzę w to, że to coś, co chcę, się wydarzy, tak? Więc chodzi o z wiarą, idę sobie i powtarzam, że, powiedzmy, że będę szczęśliwy, tak? W prosty sposób. Więc ja dzisiaj też właśnie wyszedłem w dzień, zacząłem mój dzień, ale jestem w procesie cały czas obserwacji siebie i zmiany i tworzenia i tej właśnie zmiany w moim życiu. No i generalnie, jakby to powiedzieć, później musiałem troszkę popracować i wiadomo, głowa się napędza, jak to przecież tu masz swoją pracę, tu masz swoje rzeczy, tutaj jakieś, powiedzmy,
konflikt, tutaj coś się dzieje, więc nie może być. Więc ja już powiedzmy, znając, że mój umysł, powiedzmy, lubi mi opadać figle, to powiedziałem sobie, dobra, nie, idę na spacer, tak? Zrobiłem też pranie, zrobiłem rzeczy, obowiązki, włożyłem zmywarkę, pewne rzeczy, które musiałem zrobić, zrobiłem i poszedłem na spacer. No i właśnie i powiedziałem sobie, że nie. Przez powiedzmy godzinę spaceru, który sobie szedłem, który bardzo lubię, po prostu mówiłem do siebie, nie robiłem nic innego, tylko że jestem usatysfakcjonowany, niezadowolony, usatysfakcjonowany, radosny i szczęśliwy i że czerpię przyjemność z każdego dnia. I po prostu tak wystawiłem czoło temu mojemu porankowi, temu co się stało, temu co właśnie do mnie przyszło, że jednak wyzwania, tak? Nie, stawiłem temu czoło, tak? No i teraz właśnie jestem i chciałem to nagrać, bo kończę ten spacer, tak? Kończę spacer, który de facto nic się nie zmieniło. Tak wiadomo, trochę słońca nabrałem, tutaj nie ma o czym mówić, natomiast jak powiedzieć, co się zmieniło, mój umysł tak by troszkę zgłupiał, tak? Bo ja jestem, de facto się czuję lepiej. Czuję się lepiej, czuję, że jednak tak, jestem bliżej, tak, chcę czerpać przyjemność z tego, co mam i chcę być wdzięczny za tego jeszcze, za to, tak? Zaczynam czuć wdzięczność, zaczynam naturalnie czuć wdzięczność za to, co mam, tak? A wcześniej, godziny temu jeszcze byłem, taki powiedzmy, taki sobie. Więc jakby to powiedzieć, każdy z nas może sobie stworzyć tą historię i poczuć to. Tak mówię, jeszcze raz szedłem tą godzinkę i sobie to powtarzałem, ale z wiarą, tak? No bo de facto nie znalazłem pewnego powodu, dlaczego by tak miało nie być, tak? Ciężko powiedzmy pracuję, staram się, dbam o siebie, chcę rzeczy zrobić, więc nie znalazłem powodu, dlaczego miałbym nie być powiedzmy, no szczęśliwy, tak? Czerpać przyjemności z tego dnia, czy być też zadowolonym, tak? Usatysfakcjonowanym. Nie znalazłem powodu, więc de facto okej, dobra. Jedziemy z koksem i my tu, powiedzmy, wmówię sobie to, tylko nie na siłę, tylko tak powiedzmy ze zrozumieniem, z akceptacją. No i to mi się udało, tak? Idę teraz do domu, wracam, jakieś tam spotkanie, idę i rzeczywiście jestem zadowolony, jestem radosny, jestem satysfakcjonowany z tego, co zrobiłem, satysfakcjonowany z tego, że poszedłem na ten spacer, że zrobiłem coś dla siebie i tak, i mam zamiar czerpać przyjemność z reszty tego dnia, który właśnie przychodzi do mnie. Więc jest to taka moc, taki power w takiej prostej rzeczy, że każdy to może zrobić, tak? I właśnie chodzi o to, że to jest repeat. Więc ja teraz sobie włączam, nie chodzi o to, bo różne rzeczy praktykowałem, chodzi o to, że ja teraz sobie włączam, tak, to jest moja mantra na ten czas. Aż mi się znudzi, aż po prostu mi się to w mojej makówce włoży, bo makówka lubi się, powiedzmy, sprzeciwiać, bo lubi mieć rację, ale nie o to chodzi, bo ja chcę się po prostu dobrze czuć. Więc każdemu polecam ten sposób i działanie, tak, żeby właśnie spróbować sobie coś powiedzieć. Polecam.